Dzień dobry, drodzy przyjaciele. W sumie dzisiaj myślałem nagrać o czymś innym, bo niedługo temu byłem w Warszawie i byłem gościem na warszawskim Radio Campus, więc mi się wydaje, że to byłoby bardzo ciekawe dla wszystkich to zobaczyć. Chciałem zrobić to dzisiaj, ale niestety nie uda mi się to zrobić, bo tam dużo materiału. Poza tym jestem chory, jak zawsze, kiedy byłem w Warszawie, znów miałem gorączkę, nawet w tej chwili mam gorączkę. I być może to nie jest dobry pomysł, żeby nagrywać filmik w tej chwili, ale ja muszę to robić co najmniej raz w tygodniu. Po prostu ustawiłem sobie tak w głowie, że ja muszę to robić. Dla mnie to czasami jak praca. Więc chociaż cóż, ale ja dzisiaj muszę nagrać. Jak zawsze z góry przepraszam za mój wygląd. Niedługo będę wyglądał fajnie, prawda, obiecuję. No i zaczynamy. Zdecydowałem nagrać na temat, czego lepiej nie robić w Polsce. No, co nie podoba się Polakom i czego w ogóle lepiej nie robić. Więc zaczynam od razu. I tak, numer jeden. Lepiej nie rozmawiać głośno w komunikacji miejskiej. Myślałem, że to wiadomo i to fakt, ale większość ludzi tego nie rozumieją. Nie chcę nikogo obrazić, ja wiem, że ja to powiem, ale ja to powiem. A często tak robią Ukraińcy. Nie wiem dlaczego. Ja pytałem u nich kilku razy, oni mnie mówili, że u nas to normalne, to można. Może być. U nas ludzie też w moim kraju tak robią, ale ja zawsze myślałem, że to jest trochę nietaktyczne i nieprzyjemne i niemiło. Poza tym, kiedy ty rozmawiasz językiem obcym, ty możesz zacząć denerwować ludzi, bo dla zwykłych ludzi twój język jest niezrozumiałym, dziwnym i kiedy my czegoś nie rozumiemy, to zaczyna nas denerwować. W ten sposób działa nasz mózg. Więc kiedy do mnie dzwoni moja matka, chce ze mną porozmawiać i jeśli ja na przykład jestem w komunikacji miejskiej, ja po prostu nie odbieram. Ja nie odbieram, żeby, no nie wiem, żeby ludzie czuli się trochę lepiej, żeby było bardziej komfortowe. A, Bo gdyby w moim kraju ktoś rozmawiałby w języku obcym cały czas i ja musiałbym to słuchać, chyba to mnie denerwowałoby. To mi się nie spodobało. Więc kiedy ludzie tak robią tutaj, to bardzo denerwuje Polaków. No i po drugie, to jest trochę niezagrzeczne. Więc lepiej tego nie robić. Na przykład ja tego nie robię. Niech będzie tak. Numer dwa. Numer dwa to nie wolno rozmawiać o pieniądze. No ja zauważyłem, że w sumie w Europie tak nikt nie robi, chociaż u nas w krajach tak można robić, ale lepiej nie pytać u Polaka, ile on zarabia, ile on dostaje tam w tygodniu i tak dalej. Lepiej tego nie robić. Bo to trochę niegrzeczne i to bardziej takie osobiste pytanie. To prawie jak zapytać u człowieka, jaki ty masz majtki, tak? No wiadomo, że ty możesz zapytać to o swojej dziewczyny, okej, ale nie u nieznajomych ludzi, tak? Albo nie u mało znajomych ludzi, więc lepiej tego nie robić. Ja tego nie robię i proponuję wam tego nie robić, bo Polakom to się nie podoba. Numer 3. Nie wolno palić gdzie chcesz. W naszych krajach takich postsowieckich, można palić gdziekolwiek. Czasami nawet w autobusach. Serio, ja kilku razy zwróciłem uwagę, że ludzie tak robili i Boże. Ale w Polsce naprawdę musisz uważać na to, gdzie ty palisz. A nawet jeśli można tam palić, jeśli tobie się wydaje, że tam można palić, ale tam dużo ludzi, którzy nie palą, lepiej tego nie robić. To po prostu niegrzeczne. Poza tym wszystkim możesz dostać mandat, jeśli będziesz palić w takich publicznych miejscach i chciałem powiedzieć, że ja dostałem, ale ja nigdy nie dostaję mandatów. Nie wiem, ludzie mnie lubią być może, ale wiem, że kiedyś dostanę. Ale staram się nie palić gdziekolwiek i staram się być takim bardziej grzecznym być może. No i największy, no i okropny błąd to kiedy ludzie zaczynają albo starają się rozmawiać z Polakami po rosyjsku. Nawet ja po pół roku życia w Polsce zauważyłem, że mnie zaczyna denerwować, kiedy ludzie rozmawiają po rosyjsku w Polsce, chociaż to jest moim językiem ojczystym prawie, tak? I lepiej tego nie robić. Ja nie rozumiem ludzi, znów to powiem, przepraszam, ale często tak robią ludzie z Ukrainy, że on zaczyna rozmawiać po rosyjsku, Polak go nie rozumie, on zaczyna głośniej mówić po rosyjsku albo krzyczeć w ogóle i myśleć o tym, że ktoś jego zrozumie. Nie, to nie działa w ten sposób, serio. Lepiej tego nie robić, to brak szacunku do ludzi. W ogóle, jeśli ty przyjechałeś do Polski,
to musisz postarać się nauczyć języka. I mnie denerwuje, kiedy ludzie mieszkają tutaj tyle czasu i mówią, że to jest ciężki język. Ja kilku dni temu byłem w Warszawie. Spotkałem faceta, który zbierał pieniądze dla pomocy ludziom na Ukrainie. I on świetnie rozmawiał po polsku, ale to był Ukrainiec. Ja go zapytał, jak długo tutaj jesteś. On powiedział 2 miesiące. 2 miesiące. Ja niego zapytałem, a ty nauczyłeś się zanim przyjechać, albo jak? On powiedział, że nie, ja nauczyłem się za 2 miesiące. Jak to możliwe w ogóle? Ale możliwe. Jeśli on to zrobił, to znaczy, że każdy może to zrobić serio. Ile można komplikować i mówić, że to tak ciężko, to tak ciężko. To tylko kwestia szacunku. Ni mniej, ni więcej. Kwestia szacunku. Błąd numer 5. Zwracać się na ludzi na ty. W języku polskim nie ma czegoś takiego jak ty. Ty możesz rozmawiać tylko na pan albo panie. Możesz przejść na ty, jeśli twój rozmówca się zgodzi na to, ale to nie bywa tak szybko i nie masz prawa po prostu kogoś coś pytać i mówić ty. Ja nie wiem, ja nie umiem tak robić. Zawsze albo pan, panie i tyle. Ja przyzwyczaiłem do tego, jak przyjechałem. Od razu. I zrozumiałem, jak to robić. To nie ciężko. Więc ja nie rozumiem ludzi, którzy robią z tego dramatu i rozmawiają w ten sposób, jak ty tam coś robisz, ty tam coś chcesz, a czy ty możesz mnie pomóc. To brak szacunku. Nigdy tak nie róbcie. Nigdy, nigdy, nigdy. To tak łatwo zapamiętać. Pan i pani. Pan i pani. Boże, tam nic ciężkiego, nic trudnego. No najgorszy błąd obcokrajowców to kiedy oni próbują krytykować Polskę. To dotyczy wszystkich krajów, nie tylko Polski, ale ty nie masz prawa krytykować ten kraj. Nawet jeśli ty mieszkasz tutaj kilku lat, ty nie masz prawa krytykować ten kraj. Ty masz prawo krytykować tylko swój kraj, czego ludzie z krajów postsowieckich nigdy nie robią. Ale krytykować obcy kraj, wow, za łatwe. Tak nie można robić. Ty nigdy nie masz prawa krytykować obcy kraj, bo to przynajmniej niegrzeczne. Jeśli ty mieszkasz tutaj ponad 10 lat, jeśli ty jesteś obywatelem tego kraju, jeśli ty chociaż coś zrobił dla tego kraju, czy być może wtedy możesz go pokrytykować. I przynajmniej to niebezpieczne dla zdrowia krytykować ten kraj, bo tylko Polacy mają na to prawo. Ty nie masz, mój drogi, nie masz. Ja też nie mam prawa krytykować. Nawet kiedy ja próbowałem to tak trochę zrobić, tak delikatnie, ja zauważyłem, że ludziom to się nie spodobało, więc ja staram się więcej tego w ogóle nie robić. A w ogóle nie będę nic mówić. Wszystko jest idealne. Ale zapamiętajcie na zawsze, nigdy nie macie prawa krytykować obcy kraj. Zwłaszcza kraj, gdzie tyle patriotów. A Polska to bardzo nacjonalistyczny kraj. Co by ja tam nie mówiłem o tym, że tutaj nie ma rasistów i tak dalej. Być może rasistów i nie ma, ale ludzi, którzy kochają swój kraj, takich ludzi tutaj za dużo. Więc uważajcie na to, moje drogie. To bardzo ważne. No i najważniejsze. Nie musimy zapominać, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi. Nie trzeba myśleć, że ktoś do ciebie coś powinien zrobić. Nie myślcie, że jeśli wy jesteście tutaj, to wszyscy muszą pomagać wam, coś robić dla was. To nie tak. Ja prawda jestem w szoku od tego, jaki to gościnny kraj, jak ludzie starają się mi pomagać. Ale ja nie oczekiwałem z góry na nic. Nawet w tej chwili ja mam YouTube kanał, chociaż ktoś mnie ogląda i lubi. Nawet teraz, w tej chwili ja liczę tylko na siebie. I nie czekam na to, że ktoś będzie mi pomagać i tak dalej. Nikt wam nie jest winny i nigdy nie będzie. Jesteście sami. W ogóle jesteśmy sami na tym świecie. Więc przestańcie myśleć, że jesteście pępkiem świata. To nie tak. Zwłaszcza zrozumieliście, o co mi chodzi, tak? O kim. Nie będę znów to powtarzał, żeby potem nikt nie powiedział, że jestem rasistą, ale nikt nie jest wam winny. Musimy być grzeczni, musimy być miły, musimy być wdzięczni za to, co nam dała Polska. Tyle. Nie krzyczeć, nie potrzebować coraz więcej. Po prostu być cichym, miłym i tyle. I tylko wtedy zauważycie, jaki to jest cudowny kraj. Wszystko zależy od tego, kto i jak patrzy. Coś takiego słuchałem, jak miłość w oczach tego, kto patrzy. Serio. Więc
ja rozumiem, że jestem tutaj gościem, chociaż ja czuję, że ten kraj jest moim ojczystym krajem, ja czuję tutaj jak w domu. Jestem bardzo zakochany w Polsce. To nie nowość, to nie wiadomość dla wszystkich i tak widzicie o tym wszystkim. Im bardziej będziecie szanować ten kraj, tym bardziej ten kraj będzie szanować was. Im bardziej będziecie kochać ten kraj, tym bardziej ten kraj będzie kochać was. Im bardziej będziecie lubić Polaków, tym bardziej Polacy będą lubić was. To prawda tak działa, no serio. To fakt. No i w końcu powiem, że niedługo będę miał filmik o swoim wywiadzie i dla mnie jest to bardzo ważne. Jestem szczęśliwy, nigdy nie miałbym tego sukcesu, jeśli by nie wy wszyscy, prawda? A nigdy nikt we mnie nie wierzył, nawet rodzina. A teraz ja mam tysiącu ludzi, którzy mnie wspierają. I tutaj nie chodzi o Kasię, nie. Po prostu mnie wspieracie jak bliscy ludzie. I każdy raz dziękuję i każdy raz będę dziękować. To prawda bardzo przyjemne i prawda nigdy o tym nie zapomnę. Będziemy czekać na następny tydzień, kiedy będę miał ten wywiad, kiedy to będzie gotowe. No i dziękuję wam za wszystko. Pa.